Cześć, witajcie. Znajdujemy się z przodu mojego ogródka. Tutaj w ostatnim odcinku rozsypywałam sobie mój kompost i w tej grządce mam mieć wysiane według mojego planu marchewkę, buraczki i pietruszkę. Tak sobie zaplanowałam na ten rok. Tutaj, gdzie jest taka pusta przestrzeń, miała być ta grządka z tej szuflady mojej, ale ona się rozwaliła podczas właśnie robienia tej grządki. Także mam nadzieję, że sobie coś tutaj jeszcze uklecę, bo tutaj miał rosnąć groszek i chyba jednak będzie rósł, tylko po prostu potrzebuję czasu, żeby zmontować sobie grządkę. Ale zanim zacznę wysiewać, to w tym roku też planowaliśmy pomalować płot. Jak zobaczycie, to pomalowaliśmy już sobie płot na zewnątrz przy ścieżce, tutaj takiej głównej ścieżce, gdzie ludzie chodzą, ale teraz muszę zająć się tym narożnikiem, bo po tym, jak wysieję sobie marchewkę, pietruszkę i buraczki, ja nie chcę chodzić po tej ziemi i muszę pomalować sobie tą starą część płota i tę, przynajmniej tą część tutaj za mną z tyłu. To jest nowa, te są dwie części stare, one były pomalowane na brązowo, zrobiłam taką próbę, przykrywa tym kolorem, który bym chciała. Także sobie to dzisiaj pomaluję, dlatego też pozwólcie, że dzisiaj jestem w takich, można powiedzieć, pantalonach, ponieważ wiem, że ja się zachlapię tą farbą, mimo tego, że się staram i to i tak gdzieś tam jakieś kawałeczki tej farby, tego impregnatu do drewna mi gdzieś tam lecą, także postanowiłam, że ubiorę rzeczy, których nie będzie mi szkoda. Pewnie też tak robicie. Jeżeli tak, to napiszcie w komentarzu, że nie jestem jedna, jedyna i ubieram się do ogródka, tak jak większość z nas, w ciuchy, których nie jest szkoda zniszczyć. Powiem Wam, że tej farby dosyć dużo schodzi, a najwięcej schodzi tej farby na te właśnie stare płoty, bo trzeba ten brąz zamalować. A moją farbę kupiłam, polecić mogę dla osób, które mieszkają w Anglii, w Wicksie. To jest, już się upaćkałam, to jest Sherwood Green i naprawdę ten kolor super wygląda, słuchajcie, na drzewie, także mnie się zielony podoba, jest mi zielono po prostu i sobie lekko maluję. Ponieważ tu jest ta świeża ziemia, to żeby tak nie zapadać się po prostu tylko nogą, to przyniosłam sobie takie drewniane podkładki i po prostu na nich będę stawała, żeby mieć równomiernie rozłożony ciężar mojego ciała. Pozbywam się tych resztek. A także ziemi, która spadła i tak tu już mam oczyszczone i to mogę malować i tu już też mam oczyszczone, mogę malować. Mamy dzisiaj super słoneczko, także jest naprawdę ciepło przez ostatnie dni i bardzo cieszę się, że wzięłam na ten okres urlop. Zanim zacznę malować, to chciałam Wam też powiedzieć, że kupiliśmy dwa różne takie pędzle i ten ma taką sztuczną te włosie, na tym farba się dobrze nie trzyma. Na takim czarnym, z czarnym włosiem, troszeczkę droższy, może funt czy dwa, ale znacznie lepiej. Także używam tego szerokiego pędzla do malowania tych szerokich powierzchni, a potem tuż przy wspornikach tych betonowych maluję troszeczkę inaczej. I tak po prostu nabieram sobie farby i maluję. Ale jak widzicie, jednym pędzlem dobrze pokrywa, także jestem zadowolona. I zobaczymy, jak się będzie malowało tę starą część. Stare drzewo to i wpija porządnie ten impregnant. Myślę, że taka zieleń, słuchajcie, będzie dobra razem ze wszystkimi zielonymi roślinkami, jakie tutaj powinny się znaleźć niedługo. Najgorsze przy takim malowaniu płotu, jeżeli malujecie w pojedynkę i nie możecie wyjąć takich paneli z tego właśnie, z tych sporników betonowych, to jest oddzielanie krawędzi. Dlatego ja się posługuję packą budowlaną i przykładam sobie nie tą karbowaną częścią, tylko tą płaską częścią do powierzchni, do tego betonu. Biorę sobie mniejszy pędzel i po prostu oddzielam. Tutaj mam beton i nie chcę go zachlapać. Tu mam deskę. Jeżeli włożymy sobie tą packę, słuchajcie, w ten sposób przytrzymamy, bo ona jest dosyć cienka. Ja muszę tylko zmienić ręce. To wtedy mogę nabrać sobie
i tak malować po tym, przesuwając. Nie martwię się, że pomaluję beton. Już mam pomalowane 2 panele i to jest trzeci. Zostanie mi dzisiaj bramka. Będę mogła sobie tą ziemię troszeczkę wzruszyć, żeby była miękka i zacząć moje wysiewy. Także naprawdę bardzo się cieszę z tego, że pogoda już nam tutaj dopisuje i można wyjść sobie spokojnie, porobić w ogrodzie. Mamy słoneczko dzisiaj po porannym przymrozku i postanowiliśmy zacząć malować płot. Mamy jeden panel pomalowany i teraz malujemy drugi. Howard tutaj zszedł na niziny. Mam nadzieję, że nie dostanie wilka. O, już lepiej. A ja będę malowała te większe elementy. Howard? Yeah. Is it okay? Yeah, it's very good. Very impressive, the paint. Yeah. What is the quality? Sherwood green. Sherwood green, yeah? Yeah, from Wicks. 9 litres was around £14. Yeah, it was 14, 14, yeah. very good price, I think. Paint goes on quite well. Yeah, I can say that it's good ones. Yeah, quite impressed really. I think the Ronseal was quite a bit more money. Yeah, okay, so idziemy malować dalej. Tutaj z kolei znajduje się, słuchajcie, przestrzeń między płotem, za którym jest ścieżka, po której chodzą ludzie, i moim domkiem ogrodowym, ponieważ domek ogrodowy ma taką, słuchajcie, wysokość, jaka jest w przepisach. Jednocześnie, żeby mieć dojście do tego płotu, to musieliśmy tutaj przynajmniej metr odległości zachować od tego płotu. I dzięki temu mam tutaj przestrzeń na mój mały kompostownik, ale tutaj także składowałam ziemię, takie darnisko podczas wykopywania tutaj miejsca na to, żeby zrobić wylewkę pod ten domek, a także szklarnię, i składowałam tutaj całą darń, także tu jest taki kopczyk tej darni i myślę, że po kilku latach ona się tutaj przerobiła, ale niestety to było wysypywane od razu wszystko razem z kamieniami, ze śmieciami, jakie w tym ogrodzie, z tego ogrodu wykopaliśmy. Także będę musiała tą ziemię przesiać. Przygotowałam sobie taczkę. A dlaczego to robię? Ponieważ wymalowałam już sobie tutaj narożnik, żeby posiać, a teraz muszę tutaj pomalować tą część, żeby móc postawić znowu ten kompostownik na miejsce, ponieważ żeby pomalować drugą część płotu, muszę przenieść kompost nieprzerobiony z małego kompostownika, przy okazji go też odświeżyć i odmalować tam płot. Także moim kolejnym zadaniem to jest ten składzik tutaj takich deseczek, jakiś tam drzwiczek po starej kuchni, i dzięki temu, że opróżniłam ten kompostownik, mogę go sobie spokojnie wysunąć. Tu już jest jakaś materia włożona do tego kompostownika, ale ona nadal jest dosyć lekki. Także sobie go wysunę, a jeż mi się obudził, słuchajcie, już, także nie ma go w domku i będę mogła go
po prostu mogłam sobie ten domek przesunąć i tę pracę robić. Także wszystko, słuchajcie, w ogrodzie jak robimy, no jak to musi mieć jakieś ręce i nogi i trzeba się do tego zabrać odpowiednimi etapami. Nie mogę pomalować płotu od razu tak jakbym chciała, po prostu od lewej do prawej, od przodu do tyłu, tylko takimi właśnie etapami. Teraz sobie tutaj zrobię miejsce, takie wyrównam tą przestrzeń, wykopię tą ziemię do taczki. Przy okazji tylko tutaj zbieram śmieci z wierzchu, jakie widzę, żeby mieć ułatwioną pracę później. I będziemy wykopywać. I kawałek po kawałku sprzątać teren. Nie wiem, jakie tutaj są duże kamienie także, bo naprawdę było ich sporo. Najgorzej, jak jesteśmy ograniczeni taką przestrzenią, no ale wszystko da się, słuchajcie, zrobić. Tylko trzeba czasami myśleć długoplanowo. A tą ziemię będę mogła wykorzystać do nasadzeń, ale będzie ona musiała być wymieszana z kompostem, którego aktualnie nie mam już. Dlatego trzeba będzie kupić ziemię kompostową. I tak kawałek po kawałku będę wykopywać. A dzięki temu posprzątam ten kawałeczek. No i teraz jak sobie uporządkowałam część terenu, powiem Wam, że kopanie tej ziemi zajęło mi troszeczkę czasu i wykopałam połowę, ale dzięki temu mogę pomalować sobie tą część płotu i tą drugą część płotu, postawić z kolei tutaj kompostownik i zająć się kompostownikiem, przenoszeniem kompostu z tamtego kompostownika przy kuchni. No ale teraz, ponieważ już trochę się zmachałam przy kopaniu, to teraz się trochę zmacham przy malowaniu. Moim kolorem dla tych, którzy mieszkają w UK, to jest Sherwood Green i to nie jest żadna reklama, ja po prostu kupiłam to za swoje pieniądze i to jest Wix i mamy tutaj takie właśnie farbę do płotu. Dzisiejszym moim zadaniem będzie pomalować przynajmniej te dwa przęsła płotu. Trzeba sobie też pracę dozować, bo tak jak mówiłam Wam, przy kopaniu tej części pomiędzy domkiem a płotem już się zmachałam. Kręgosłup też to odczuwa, dlatego myślę, że nie warto, słuchajcie, przemęczać się za mocno, że jeżeli odczuwasz, organizm odczuwa podczas takich prac wiosennych przemęczenie, to nie ma co się stresować, że ojejku, to już czas, to już trzeba robić, bo to czas leci i za chwilę będzie kwiecień, maj i tak dalej, ale nic kosztem własnego zdrowia. Jak poczułam, że kopanie już mi nie przynosi satysfakcji, po prostu męczy mi się kręgosłup, odłożyłam. Tą drugą część mogę zrobić każdego innego dnia, a tym bardziej, że dwie taczki już mam załadowane ziemią i muszę ją najpierw przesiać do pojemników. Może jakąś grządkę też jeszcze uda mi się wyskrobać, gdzieś umieścić i wtedy będę wykorzystywała tą ziemię, która leżała tutaj odłogiem przez kilka lat. Góra tutaj tego płotu jest już pomalowana, jak malowaliśmy z tamtej strony, ale jeszcze troszkę powtórzę. Wiadomo, na tą pierwszą deskę pada najwięcej deszczu, także chciałabym ją jak najbardziej uchronić przed tymi warunkami atmosferycznymi. Jeżeli ktoś z Was wie, jak usunąć taką farbę z betonu, to dajcie znać, bo parę razy oczywiście sobie machłam na te belki. Nie jest to jakaś duża ilość, ale żeby wyglądało to bardziej estetycznie, to chciałabym to zmyć, ale nie wiem, czy to się uda. Także jeżeli ktoś mieszka w Anglii i ma jakiś sprawdzony sposób, jak usunąć jakieś takie machnięcia pędzlem, to będę bardzo wdzięczna.
I tak, kochani, kroczek po kroczku maluję płot. Staram się pomalować go teraz przed wszystkimi wysiewami, przed tym, jak moje kwiaty w mojej grządce kwiatowej zaczną bujać i będą na tyle wysokie, że nie będę miała tam dojścia. Zostało mi już naprawdę niewiele, ale dzisiaj takim kolejnym zadaniem, tak jak wspomniałam, muszę przenieść kompost nieprzerobiony do kompostownika, co także ułatwi przerabianie tego kompostu, bo kompost lubi być przerzucany z jednego pojemnika do drugiego, a że ja mam jeden tutaj z tyłu za mną przy kuchni, a drugi za domkiem ogrodowym, no to będę potrzebowała taczki. W związku z tym troszeczkę sobie pochodzę dzisiaj, kolejne ćwiczenia przede mną, a już za chwileczkę będę siać i bardzo się z tego powodu cieszę. Nie martwcie się, jeżeli nie wysialiście tego, co w internetach mówią, że to już jest pora, że jak najszybciej, ponieważ dopiero jest marzec, za chwileczkę będzie połowa marca, dni zrobiły się znacznie dłuższe, znacznie cieplejsze i na pewno te wszystkie nasiona, które posiejemy, będą nam super rosły. Także ja Wam życzę miłego, cudownego dnia z kawką lub herbatką, kto jak woli, i do następnego razu. A wszystkim osobom, które subskrybowały mój kanał do tej pory, serdecznie dziękuję i zapraszam nowe osoby do subskrypcji kanału. Także miłego dnia. Pa, pa! I think he's cold. No. What we will do? I don't know.